nic ze mną nie jest nie tak, wszystko jest ze mną tak. Ale równocześnie mapa pokazuje, co nas hamuje, jakie są nasze ograniczenia, co nas wzmacnia i co jest naszą najwyższą aspiracją. I te wszystkie hamulce, które sobie, że tak powiem, wypunktowałam, mówię tak, rzeczywiście, to są moje hamulce. Hamulce przypodobania się innym, hamulce udawania, że wszystko jest ok, chociaż nie jest. Hamulce w postaci jak gdyby dopasowywania się do nurtów, które są popularne i właściwie nie osiągania żadnych rezultatów w tej branży i tak dalej, i tak dalej. I jak sobie to uświadomiłam, że ten potencjał, ten ogromny potencjał, on jest we mnie wpisany. I on jest wpisany w każdego z nas, niezależnie czy sobie otworzymy taką, siaką czy owaką mapę, nie ma to znaczenia. W każdym z nas jest ogromny potencjał. Tylko pytanie, czy pozwolimy mu spać do końca życia i się ockniemy być może przed śmiercią i będziemy mieć całą listę żali i jak gdyby, że nie zrobiliśmy tego czy siamtego czy owego, czy też zaczniemy po prostu realizować te aspiracje i te marzenia, pomimo tego, że będziemy się bardzo bali, pomimo tego, że są tendencje, które nas ściągają w dół, ponieważ one zawsze będą. To są te szpileczki, które gdzieś tam będą zawsze wpływać. Tylko pytanie, czy po pierwsze, czy nas będzie aż tak bolało, prawdopodobnie coraz mniej. Dwa, czy będziemy umieli w porę to wyjąć, zanim się zrobi jakaś rana, która będzie trudno się goiła. Otrząsnąć się jakoś z tego wszystkiego i po prostu na nowo, ciągle na nowo pokochać siebie. Istotne tematy. Podążanie ścieżką twórczej mocy. W tym, że robimy coś od serca, wzrasta nasza jakość. Ta jakość zaczyna się robić coraz piękniejsza. Ja na przykład obserwując i słuchając na przykład jakichś swoich nagrań, i potrafiłam być bardzo krytyczna. Na przykład najgorzej to było tak 2 lata po nagraniu, posłuchać tego, mówię, o Jezu. A potem po jakimś czasie wracam i mówię, no przecież czemu ja tam się przyczepiłam, tak? Ja wiem, czemu się przyczepiłam, bo to tam jest, wiem w którym miejscu, ale czasami nawet słucham piosenki i nawet nie słyszę tego miejsca, które było taką, jak gdyby tą taką porażką, że jak ja mogłam wypuścić coś takiego, przecież tam coś słychać. Co słychać, tak? To jest jak gdyby jakiś detal, jakiś w ogóle coś, co w ogóle nie ma znaczenia. To jest ten krytyk, który ciągle chce mi powiedzieć, że jestem niedoskonała. A prawda jest taka, że im bardziej zaczynamy robić to, co robimy, co kochamy robić, stajemy się w tym mistrzami. I stajemy się coraz bardziej autentyczni w tym, co robimy. I ja mam takie zaufanie, że gdzieś, niezależnie od tego, ile osób przyciągnie moja muzyka, czy nawet w jaki sposób nauczę się, czy będę mieć szczęście, żeby to w ogóle dotarło, bo obecne, powiedzmy, środki dystrybucji i tak dalej, nie zapewniają żadnych słuchaczy. I teraz pytanie jest, jak dotrzeć do tych słuchaczy, jakie drogi marketingowe, do jakich ludzi, gdzie. Ja nie wiem. Ja się zajmuję tym, co robię od 10 lat i ja nadal nie wiem, dlatego że to się tak zmienia. Dziękuję, że jesteś. Jeżeli to wideo porusza coś ważnego w tobie, daj znać w komentarzu poniżej. Twoja perspektywa jest dla mnie ogromnie cenna, a jeżeli uważasz, że treści, które tu publikuję, są wartościowe, podziel się nimi z innymi, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Więcej znajdziesz w opisie pod tym wideo. Miłego oglądania. Że mam wrażenie, że się czegoś nauczyłam, a potem już zaraz za rok te metody nie działają, tak? Na przykład, nie wiem, nagrałam pierwszy album i wydałam jako płytę CD i ze sprzedaży tej płyty miałam pieniądze na kolejny album i to mi wystarczyło. Tutaj nie chodziło o wielkie sprzedaże, to tam było 1000 egzemplarzy, tak? Ale były finanse na sfinansowanie następnej płyty. No ale te czasy, już nie ma tych czasów, tak? Już jak gdyby jeszcze 6 lat temu byśmy może kupili płytę, ale już teraz nikt płyt nie kupuje, tak? W związku Ja z czym zmienia kupuję. się wszystko. E,
No fajnie, ale mimo wszystko już jest tych ludzi coraz mniej i już jest streamingowanie jest jak gdyby najbardziej powszechne, nie? No i nagle się pojawiło, to w takim razie wszystko to, co się nauczyłam, to już właściwie, to nie wiem, to gdzieś tutaj trzeba coś pozmieniać, nauczyć się czegoś na nowo, znaleźć nowe możliwości. Dla mnie obecnie możliwością, która się jak gdyby, do której mnie przyjaciele namówili, to było stworzenie strony GoFundMe, czyli takiej, której wspiera się muzyków, czy jakieś akcje różne i tak dalej. I dzięki temu moi przyjaciele wspierają poszczególne piosenki. Ludzie, którzy w ogóle mnie nie znają, gdzieś mają możliwość naciśnięcia guzika i nie wiem skąd nagle się pojawia dodatkowo jakaś tam kwota. I ja się nie muszę przejmować, jak teraz idę do studia, bo po prostu ten budżet na boku jest i ja sobie z niego mogę czerpać. Nie jest on ogromny, ale jest taki, że mi pozwala na to, żeby regularnie wypuszczać następne piosenki i skompilować to, mam nadzieję, w przyszłym roku w jeden album, w drugi album. Ale jak gdyby chodzi o to, żeby właśnie te krok po kroku robić różne rzeczy i nie przejmować się tym, że jak gdyby, że to się wszystko ciągle zmienia. I że być może te nasze kroki są maleńkie. No bo niektórzy robią wielkie kroki, a niektórzy robią maleńkie. Ale czy nam zabiera to, jak gdyby ten moment ewolucji, ten moment, w którym mówimy tak samej sobie, to jest ten moment, w którym jesteśmy zwycięzcą i jesteśmy niezwyciężeni. Ja ci powiem, i wam powiem, że dla mnie też takim momentem bardzo ważnym. Miałam dwa takie momenty. Jeden to był jak zapisałam się na kurs nauczycielski Shakti Dance, jogi tańca, który jest połączony z jogą kundalini i wyszło na formie jogi kundalini, ale poszło dalej w nurt takiej spontanicznego ruchu i medytacji w ruchu. I pamiętam, że to był taki moment bardzo, bardzo ważny, w którym uświadomiłam sobie taką moją wewnętrzną tęsknotę do tworzenia muzyki, która by właśnie wspierała takie wewnętrzne otwarcie, wewnętrzną wrażliwość. I pomimo, że potem tworzę bardzo eklektycznie, bo tworzę różne rzeczy, to gdzieś ten element nadal pozostał, takiej wierności sobie i takiemu wyższemu połączeniu z wyższym ja, z czymś boskim w nas. A potem drugim takim momentem było odkrycie kluczy genowych, w których generuje się swój profil hologenetyczny, czyli powiedzmy coś na zasadzie generuje się czarty astrologiczne, kosmogramy, bodygrafy, human design i tak dalej, i tak dalej. Tutaj takim narzędziem, czy portret numerologiczny, tutaj takim narzędziem też się stały Gene Keys, klucze genowe, które generują jak gdyby taki portret dla każdego z nas. I pamiętam, jak po raz pierwszy to wygenerowałam, to był taki moment takiego, i już po raz pierwszy wygenerowałam i zaczęłam studia nad tym, tak? Bo to tak po samym wygenerowaniu to jeszcze niewiele wiadomo. Trzeba na tamten moment, jak to ja się tym zajęłam 9 lat temu, to też materiałów było dużo mniej. W języku polskim w ogóle materiałów nie było. Były w języku angielskim i tak było takie dziubanie, dziubanie, dziubanie. Ale przyszedł taki moment takiego wow, że to moje wewnętrzne marzenie, właśnie o takiej wrażliwości duchowej, o używaniu wyobraźni, dźwięku do ekspresji, do bycia, pokazania jak gdyby czegoś wniesienie do świata czegoś oryginalnego. To się okazało, że to są moje wielkie jak gdyby aspiracje od dziecka, od zawsze. I one nagle się znalazły w moim profilu hologenetycznym, co spowodowało to, że ja po prostu się rozpłakałam. Więc Jezu, to w nic ze mną nie jest nie tak. Wszystko jest ze mną tak. Ale równocześnie mapa
pokazuje, co nas hamuje, jakie są nasze ograniczenia, co nas wzmacnia i co jest naszą najwyższą aspiracją. I te wszystkie hamulce, które sobie, że tak powiem, wypunktowałam, mówię, tak, rzeczywiście, to są moje hamulce. Hamulce przypodobania się innym, hamulce udawania, że wszystko jest ok, chociaż nie jest. Hamulce w postaci jak gdyby dopasowywania się do nurtów, które są popularne i właściwie nie osiągania żadnych rezultatów w tej branży i tak dalej, i tak dalej. I jak sobie to uświadomiłam, że ten potencjał, ten ogromny potencjał, on jest we mnie wpisany i on jest wpisany w każdego z nas, niezależnie czy sobie otworzymy taką, siaką czy owaką mapę, nie ma to znaczenia. W każdym z nas jest ogromny potencjał. Tylko pytanie, czy pozwolimy mu spać do końca życia i się ockniemy być może przed śmiercią i będziemy mieć całą listę żali i jak gdyby, że nie zrobiliśmy tego czy siamtego czy owego, czy też zaczniemy po prostu realizować te aspiracje i te marzenia, pomimo tego, że będziemy się bardzo bali, pomimo tego, że są tendencje, które nas ściągają w dół, ponieważ one zawsze będą. To są te szpileczki, które gdzieś tam będą zawsze wpływać. Tylko pytanie, czy po pierwsze, czy nas będzie aż tak bolało? Prawdopodobnie coraz mniej. Dwa, czy będziemy umieli w porę to wyjąć, zanim się zrobi jakaś rana, która będzie trudno się goiła. Otrząsnąć się jakoś z tego wszystkiego i po prostu na nowo, ciągle na nowo pokochać siebie właśnie z tymi wszystkimi szpileczkami, z tymi wszystkimi tendencjami, z tym wewnętrznym krytykiem, z tymi głosami, które gdzieś tam ciągle są, bo nawet wiesz, ty jesteś w roli nauczyciela, ja jestem w roli nauczyciela, otaczam się nauczycielami, ludźmi, którzy mnie inspirują. I gdzieś wszyscy mówimy tym samym językiem, ale przyznam szczerze, że ktokolwiek by powiedział, że już się wyleczył z wszystkiego i że już go to nie rusza, że już go to nie boli, to ja będę mieć wątpliwości. Ja mówię, naprawdę? Czy tylko tak mówimy, żeby się to ładnie sprzedało? Czy jest taki moment, w którym jesteśmy w stanie zupełnie się oczyścić z tych wszystkich szpileczek i z tych wszystkich ran? Czy jest taki moment, że możemy się utulić z nimi i wówczas ruszyć do przodu, ale tak, żeby po prostu wymazać, że nie, to już mnie nie rusza, to już mnie nie boli? Mm, Mam tutaj co do tego wątpliwości. Nie mówię, że tak nie jest, po prostu nie jest to moim doświadczeniem. A równocześnie moim doświadczeniem nie jest powroty do ciągłego lęku i bólu, bo to już są też okresy krótkie. To już jeżeli coś przychodzi, to boli krócej, na pewno. To jest większa empatia w stosunku do mnie samej i do drugiej osoby, która mi tą szpilkę wbija. Wiem skąd się to wzięło. Co nie oznacza, że moja emocjonalna strona nie będzie nadal gdzieś dotknięta, gdzieś ją nie zaboli. I ja wtedy mogę sobie powiedzieć, może powstanie jakaś fajny wiersz na tej postaci, albo choć No, narysujemy coś, albo choć pogadam z kimś, albo się wypłaczę komuś, kto mnie jest w stanie usłuchać, utulić. Sama się wypłaczę i utulę, nie? I wydaje mi się, że w tym jest naprawdę jak gdyby klucz do uzdrowienia. Nie do tego, żeby się wychodzić do świata i mówić, ja już jestem całkowicie idealna i uzdrowiona i teraz ja będę twoim nauczycielem duchowym. Wiesz, bo ja już przerobiłam, bo już 5 lat byłam w takim ashramie, a tutaj mieszkałam z takim, a z takim mistrzem się uczę, a takich książek czytam, a doświadczyłam takiego, a nie innego oświecenia. Tylko w tym, że w tej całej jak gdyby dostrzeganiu coraz większej boskości w nas, dostrzegamy równocześnie człowieka i całą jak gdyby obciążenia, które za tym idą, że jesteśmy po prostu ludźmi. Jakie jest twoje doświadczenie w tym? wiesz co, tutaj to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo ja to widzę w ten sposób, że mm, właśnie ten ból, który nas spotyka, to, bo ja byłam kiedyś taka, że mocno w ten ból i w to cierpienie szłam, że mnie to niejako zabierało.
I to nie jest kwestia tego, że jakaś sytuacja mnie nie dotyka w tym momencie, tylko ja inaczej na nią reaguję. To, co powiedziałaś, że gdzieś tam wykorzystuję w inny sposób to, że ja nie daję się temu wciągnąć na zasadzie ojej, ten przyszedł ból Mhm. i on mnie paraliżuje, tak, że ja Mhm. jestem w tym i nie umiem się z tego wydostać. Jeżeli na przykład jest to duży ból, to ja daję się jemu wybrzmieć przeze mnie, ale już Mhm. nie przyklejam tak mocno tego ładunku takiego, że to jestem ja, nie? Że tej Tak, tożsamości swojej. I tak. to jest Jest się ta coraz większym różnica. obserwatorem samego Tak. siebie. Nawet Mhm. jeżeli tak odczuwam ból, tak, nie wiem, będę teraz przez 2 dni siedzieć pod kocem i płakać, tak, ale się w tym jakby przyjmuję to, że to takie Mhm. jest, bo potrzebuję tego na ten moment, bo to przyszło z jakiegoś powodu, a nie na zasadzie ten świat jest zły, ja jestem jakaś nie taka, bo to o to chodzi, o to rozróżnienie, Tak, że tak. i dzięki temu mam wrażenie, ten ból jest bardziej do przeżycia, mniej boli de facto, krócej boli to, co mówisz, że sytuacje, w których ja gdzieś się babrałam, nie, miesiącami czy tygodniami, one się kończą w jeden dzień na przykład, albo w Mhm. godzinę. Że oczywiście przychodzą jakieś trudne emocje, myśli destrukcyjne, takie jakieś nawet, natomiast ja się w tym momencie, to co mówisz, zatrzymuję i mam takie, widzę cię, słyszę Mhm. cię i Mhm. jestem przy tobie w tym właśnie, w tej całej chujozie, która w tej chwili mnie ogarnia, a nie na Mhm. zasadzie właśnie dania się w ogóle wciągnąć przez to, albo w drugą stronę wypierania. Nie, 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 dobra, to ja wstaję, ja się muszę otrzepać i ja muszę tutaj, nie Tak, wiem, zadzwonić do koleżanki i szybko, szybko tutaj, albo nie wiem, coś porobić, wyjść, nie wiem, do kina na komedię, żeby tego nie czuć. Więc jakby tak, tu jest ta tak. różnica i dla mnie to jest mm, takie jakby przerobienie tego, nie? Że jakby jest to w pewnym Mhm. sposób przerobione na zasadzie nie, że to mnie już nie dotyczy, tylko to mnie już nie dotyka. Tak, tak, Nie? absolutnie. A równocześnie jak gdyby nie ma też pokusy do tego, żeby obiecywać komukolwiek, em, tak jak powiedzmy w tej New Age'owskiej Złotym Papierku, czy w tym Rycerzu na Białym Koniu, został nam sprzedany jakaś baśń, która została tylko ta jasna strona pokazana, a ciemna strona baśni została wymazana. Nie? Mhm. I tu jest ten właśnie ten taki moment, że w takim tym naszym powrocie do nas samych, w tym takim, no, w powrocie, w akceptacji, w coraz większej miłości i tak dalej, jest jak gdyby świadomość, że jak przyjdzie coś trudnego i się z tego wyjdziemy, to nie będzie słowa, ja już nigdy nie dam się tak, nie dam się w ten sposób potraktować, albo już nigdy nie dam się sama z siebie tak potraktować, tylko powiem, tak, to przyjdzie jeszcze raz, będę testowana jeszcze pewnie nie raz, nie dwa, tylko pytanie, czy będę tego ofiarą, czy będę tego świadkiem, czy będę tego Mhm. tylko, po Mhm. prostu będę świadkiem tej całej sytuacji, co pozwoli mi właśnie na to, żeby wyjść poza tą tożsamość tego małego ego, które będzie płakać, kopać, tupać, mieć żale, obwiniać innych. Tylko się zatrzyma i powie tak, słyszę cię, widzę cię, masz prawo do tego, rozumiem, co spowodowało, że czujesz się tak, a nie inaczej, ale być może są inne, lepsze rozwiązania. Ale pozwolić temu wybrzmieć. Bardzo fajnie to powiedziałaś, że pozwolić sobie po prostu być z tym, a równocześnie być sobie świadectwem, bycie świadkiem samego siebie. I właściwie tego my chcemy uczyć jako nauczyciele duchowi, jako nauczyciele, jakokolwiek, tak? Że tutaj
nie jest stawianie siebie w pozycji oświeconego, w pozycji guru, w pozycji kogoś lepszego, kto przerobił i wie i teraz będzie uczyć, tylko z taką ogromną pokorą, że to jest ścieżka, którą przechodziło już bardzo, 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 bardzo wielu ludzi. Bardzo, bardzo, bardzo wielu doszło do tego momentu, w którym po prostu są wolni, mają emocjonalną, duchową wolność. A wolność równa się odpowiedzialność, wolność równa się nie zawsze to jest taka wolność, że mogę robić to, co chcę, ale robię coś z wyboru, nie? To jest takie, że ja rzeczywiście z wyboru, ze świadomego wyboru wybieram nawet coś, co być może będzie bardziej pod górkę albo będzie mnie kosztowało więcej energii. Ale nie jest to, że jestem ofiarą, że muszę coś zrobić, że ktoś mnie do tego zmusza, że jakiś boss jest nade mną albo jakiś ktoś jeszcze inny, co mi każe coś zrobić, a ja z lęku boję się cokolwiek powiedzieć i coś robię. I teraz tym bossem może się okazać mnóstwo różnych osób, które są dookoła nas, którym oddajemy taki nasz wewnętrzny autorytet, nie? Oddajemy im moc właściwie naszą. I w tym przypadku moje pieśni mocy, które do mnie przychodzą i które mam nadzieję, jak gdyby, które wydaję dystrybuuję, tak, na różne platformy i tak dalej. Możecie je znaleźć. One mają jak gdyby na celu przypomnienie nam o tym, tak, że my mamy wybór, że my jesteśmy autorytetem dla samego siebie, że jesteśmy kobietami mocy, kobietami piękna, kobietami miłości, że to już nie idzie z takiej puli obowiązku, tylko idzie z puli ja naprawdę chcę coś fajnie zrobić, nie? I to zmienia wszystko. Zmienia wszystko, bo zmienia się cała energetyka całej naszej pracy, cokolwiek robimy. No ja jestem ogromnie wdzięczna temu, że właśnie ta muzyka zaczęła do mnie wracać, że przychodzi, że jestem jej wierna, że jej nie zamknęłam drzwi, że się na nią nie obraziłam. Tak, bo mogłabym się obrazić na to. Wy tutaj przychodzicie, głowę mi zawracacie, czas mi zabieracie, tak, a właściwie po co to komu potrzebne? Tylko uświadomienie sobie jestem ogromnie wdzięczna za to, że przychodzicie, że właśnie do mnie przychodzicie, że mnie jak gdyby wzbogacacie, tak? Te nasze talenty nas wzbogacają nasze życie, wzbogacają życie tych, którzy są dookoła nas. I to za to powinniśmy być zawsze bardzo wdzięczni. Także ja zawsze nawołuję ludzi do powrotów do pasji, do powrotów do tego, co lubili kiedyś, do powrotów do tego, co lubili w dzieciństwie, em, żeby po prostu się nie bać, wrócić do tych aspektów, zacząć używać znowu głosu, używać ciała, używać ruchu, używać oddechu. Em, bo to są wszystko te elementy, które nas z jednej strony uziemniają, jak gdyby łączą się z tym naszym człowieczeństwem, a z drugiej strony nas uwznieślają jak gdyby pozwalając na to, że się rozszerzamy, że jesteśmy coraz jak gdyby bogatsi w takim naszym doświadczeniu. Tak, i zobacz, tutaj jest kwestia przyjmowania, przyjęcia, to co mówisz, otwarcia się też na to, że, czy tak jak mówiłaś przedtem, te różne informacje, one po prostu są i kwestia, czy my wyciągniemy do tego dłoń, czy nie, i to poleci gdzieś indziej. I, i też to, co mówisz, powrót do tego dzieciństwa, do tej niewinności, do tych takich jakości czasami dziecinnych, ale takich, to co mówiłaś, o tej prostocie też, o tej takiej, no właśnie, że
tak naprawdę to ta dusza do nas mówi prostym językiem Mhm. i my, tylko ten nasz umysł to wszystko komplikuje, gdzieś tam stawia te różne kłody, które i blokady przed tym, żeby to jednak musiało być jakieś skomplikowane, a nie proste. A w tej prostocie tak naprawdę tkwi to nasze piękno, to nasze, no właśnie, tak jak teraz sobie zobaczyłam, że my się tak stroimy tymi ozdobnikami różnymi, a ta nasza oryginalność tkwi właśnie bez tych wszystkich Mhm. ozdobników, bez tych Mhm. ulepszaczy, bez tych, no właśnie, tej chęci przypodobania się. Mhm. Mhm. Zgadza się. Zgadza się. I tu jest też taki, ty się pewnie też z tym zgodzisz i wielu z nas się z tym zgodzi, że w świecie sztuki, czy wizualnej, czy muzycznej, czy jakiejkolwiek innej, powiedzmy w dziedzinach sztuki, ten krytyk jest bardzo wewnętrzny i zewnętrzny, jest bardzo silny. I gdzieś musimy pozwolić sobie, żeby na nowo robić błędy. Dziecko robi błędy i bawi się tym błędem. Ono widzi piękne rzeczy, widzi piękne kolory. Do momentu, kiedy zostanie skrytykowane, że ten domek to taki trochę krzywy, a ten kwiatek to taki trochę do góry nogami. I wtedy zaczyna sobie zadać pytanie, o, czemu? Ale tak właściwie jak jest w tej radości tworzenia, to tam nie ma, tam jest ekspresja. I ja zawsze mówię swoim, jak gdyby, jak na warsztatach i na różnego rodzaju, przy różnego rodzaju możliwościach, okolicznościach, że my musimy nauczyć się znowu powrócić do tego, żeby robić błędy, żeby ruszać się być może niezgrabnie. Nie musimy być tancerkami. Jak chcemy pójść na zajęcia tańca czy swobodnego ruchu, to często to, co nas ogranicza, to jest to, ale ja nie umiem tańczyć. Ja Mhm, się mhm, poruszam jak słoń w sklepie porcelany. Mówię, a daj sobie przestrzeń, daj sobie pozwolenie na to, żeby poruszać się tak, jak ty się poruszasz. I mhm, prawda jest taka, że im będziemy to robić więcej, tym nabierzemy większej takiej radości z tego, co robimy. I to nie chodzi o to, żeby się komuś podobało, to my mamy się czuć dobrze w swoim ciele. mhm, To samo będzie dotyczyło głosu. Będą tacy, którzy będą świetnie śpiewać i będą świetnymi wokalistami, mhm, ale to nie oznacza, że ja nie mam prawa śpiewać, że ja nie mam prawa jak gdyby tym głosem pracować, tak? Tym bardziej, że wiemy, że głos jest połączony z całym jak gdyby układem nerwowym, tak? Który uspokaja cały układ nerwowy. Jak zaczynamy mruczeć, nucić sobie albo śpiewać, albo mówić w taki zrelaksowany sposób, to w tym momencie cały układ nerwowy na nas działa. A teraz w momencie, kiedy nam się powie, nie, ale ty nie śpiewaj, bo ty nie masz mówić, nie masz mruczeć, nie masz nucić, bo to takie przy jedzeniu czy przy czymś, takie różne dziwne rzeczy, które nam się wmawiało, tak? E, jak my się wtedy bardzo ograniczamy, nie? Tak samo z obrazem, z mhm, malowaniem, z kolorem, z czymkolwiek, z kształtem, nie, bo to kółeczko nie jest idealne, a tutaj ta linia nie jest idealna. A tymczasem mamy po prostu puścić, zobaczyć, co powstanie. Powstanie coś twojego. To nie ma być obraz do galerii, tylko ma być obraz dla mnie, który mi coś mówi. I wydaje mi się, że poprzez powrót do takich właśnie elementów ekspresji i twórczości, potem możemy to przenieść dalej do kuchni, zaczniemy dekorować nasze jedzenie, albo zaczniemy różne smaki ze sobą łączyć, albo tworzyć nowe rzeczy. Pójdziemy gdzieś, nie wiem, stworzymy coś, cokolwiek, połączymy jeden element z drugim, albo stworzymy fajny kolaż na komputerze, albo gdziekolwiek indziej, tak? Ten element twórczości, który przede wszystkim ma nas wzbogacić. I mhm, mamy zdjąć te okulary, które mówią, że to nie jest wystarczająco dobre. To mhm. jest chyba klucz do tego, żeby w ogóle ludzie byli szczęśliwi.
Że przestaniemy się porównywać, przestaniemy się bać w ogóle ekspresji. Mnóstwo ludzi się boi ekspresji, bo nie są w tym dobrzy, tak? Ja na przykład miałam szczęście, wiesz, że zawsze potrafiłam dobrze śpiewać, więc jak gdyby tutaj nie miałam problemu z tym, ale pomimo tego krytyk tam mi chodził równo, nie? Że ta, no ta umiesz śpiewasz czysto, ale nie tak, ale nie siak, ale nie tak, ale nie coś tam. Ym, no, trzeba się z tym rozprawić Tak, i wrócić do tego, co naprawdę kochamy. mhm. Powiem Ci, że ja na swoich wydarzeniach zawsze do tego zachęcam, do stanięcia przy tym krytyku i, i nieposłuchania go. Bo dla mnie osobiście też było takim bardzo mocnym em, momentem, w którym ja słyszałam ten głos krytyka, który mi mówi, nie tak, bla, 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 bla. I ja mu powiedziałam, słyszę cię. Ale ja robię to dla nikogo, ja nie robię tego dla kogoś, ja to robię dla siebie, bo zobacz, że ten wewnętrzny krytyk, on nas jakby zawsze ustawia w stosunku do świata zewnętrznego. Tak, I w tak. momencie, kiedy ja sobie to gdzieś jakby przekręciłam, tak, tę śrubkę sobie przekręciłam po prostu, miałam takie, dobrze, to ja nie robię tego dla innych. Ja to robię dla siebie, dla swojej ekspresji, dla swojej twórczości. I ja do tego zachęcam, czy właśnie w pracach plastycznych, czy w ruchu, czy tak jak czasami też robię medytację z głosem, że masz prawo, tak? Czy zachęcam też inne kobiety do wyjścia, do odważenia się, pokazania siebie. Więc tak naprawdę to wszystko jest o taki mały krok od nas. O ten krok Mm. odwagi do przekroczenia tego. Bo to, co nas ogranicza, to, to tak naprawdę ten, ten lęk przed błędem, to o czym mówisz, a błąd, jak to mówi, nie wiem, czy ty kojarzysz taką panią Olga Szwajgier, No, oczywiście. że błąd jest naszym arcymistrzem, tak? Jest Mhm. arcymistrzem rozwoju. I dopiero jak ja to usłyszałam od niej, miałam takie, no tak, no tak. I jakby na Tak. tym błędzie możemy, ten błąd nas niejako stwarza, tak? W sensie, że jeżeli jest na przykład jakieś coś, jakieś pudełko, to żeby wyjść poza to pudełko, to jest właśnie ten błąd, tak? Że ja jestem w stanie wyjść z tego pudełka przez ten błąd, bo jeżeli ja będę dokładnie akuratna, to ja nigdy z tego pudełka nie wyjdę. Zgadza się. Znaczy w ogóle to jest tak, odwaga popełniania błędów to jest źródło naszej oryginalności. Mhm. Mhm. Czyli to nie chodzi o to, że my te błędy popełnimy. Prawdopodobnie tak, ale to chodzi o to, że mam odwagę, że być może popełnię błędy i pomimo tego mam odwagę coś zrobić, tak? Em, w moim przypadku przez wiele lat i właściwie czasami do tej pory mi się zdarza, chociaż teraz mamy może lepsze narzędzia do tego, żeby nas skorygowały, ale ja przez tyle lat uczę się języka angielskiego i uczę się, chociaż mówię biegle, to gdzieś cały czas się pojawiają błędy, tak? Które po prostu bo to nie jest mój język rodzimy. I pamiętam, że takie musiałam sobie powiedzieć, że ja będę dalej pisać, nawet jeżeli popełnię błędy, bo jeżeli przestanę pisać, to ja się nigdy nie nauczę pisać, tak? I śmiałam się potem czasami z siebie. Oczywiście czasami mi było wstyd, że coś napisałam, albo że coś na przykład zapomniałam ale jakieś zdanie było takie, że ja tylko rozumiałam, o co w tym zdaniu chodzi, nie? Że ten odbiorca tak za bardzo nie wiedział, o co w tym zdaniu chodzi. Ale powiem szczerze, że nie żałuję tych wszystkich lat popełniania tych błędów. Być może niektórzy pamiętają mnie sprzed 10-15 lat, jak ja robiłam te błędy i gdzieś tam nadal widzą mnie przez ten pryzmat, tak? A, bo to jest ta śmieszna taka, co te błędy robiła, nie? Mówię, dobra, to jest ich historia mnie. Ja wiem, że ja wzrosłam, że ja miałam odwagę podjąć błędy i że ja to, co ja robię teraz, robię z coraz większą jakością, z coraz większym sercem i że jak gdyby podpisuję się 2 rękoma pod tym, co wypuszczam do świata. A czy to świat przyjmie, czy nie, to jest jak gdyby drugorzędne.
A równocześnie tak sobie podejrzewam, tak to samo możesz powiedzieć sobie, że to grono naszych odbiorców i takich, którym my pomagamy, żeby sami się otworzyli, się powiększa. W związku z czym ten wpływ jest. Tylko, że on nie wypływa z tego właśnie, co ty mówiłaś na początku. Chcę naprawić świat, bo jest niedoskonały, tylko chcę ci pokazać, jak ja naprawiam własny świat. Mhm, mhm. Nie? I mówię, może zróbmy to wspólnie. Może zróbmy to wspólnie, a przy okazji, no właśnie, no zdarzyło się tak, że przez te wszystkie lata nabrałam takiej ilości różnych umiejętności, no i mam podstawy do tego, że ten mój umysł jest w stanie to wszystko uchwycić, uporządkować i przedstawić Tobie w jasny sposób. Mogę być dla Ciebie przewodnikiem, mogę być dla Ciebie wsparciem. Ale równocześnie to nie jest takie wsparcie, że teraz masz być tutaj moim groupie, moim fanem i nie wiem kim jeszcze. Tylko po prostu, jeżeli uznasz, że jesteś w takim nastroju, włącz sobie fajną piosenkę, dołącz do playlisty, posłuchaj sobie, wytańcz, wypłacz, cokolwiek by tam miało być i idź dalej własną ścieżką. Szukaj własnych błędów. Mhm, mhm. Tak, swoją ekspresję, czy to przez cokolwiek by to miało być. Im więcej nas będzie na tym świecie, tym będzie nam piękniej. I tym bardziej my się wspieramy. Wiesz, to jest takie piękne, że wśród nas twórców jest też coraz więcej wsparcia. Ja nie mam poczucia, że jestem lepsza od kogokolwiek innego. Mam poczucie, że jestem współtwórcą czegoś większego i dokładam swoją maleńką cegiełkę, swoją kropelkę w oceanie. Tak, ja to bardzo często sobie obrazuję jako puzelek, jako puzelki, że każdy Tak, z tak, nas tak. jest tutaj puzelkiem, który jest Ważny. potrzebny, który jest ważny, taki jaki jest. Bo my też często o tym zapominamy, chcąc się dopasować do jakiegoś obrazu, prawda? Że o, ja tutaj chcę być takim, nie wiem, ładnym kwiatuszkiem, a jestem, nie wiem, drzewem, albo, nie wiem, jabłkiem, albo czymkolwiek innym. I kwiatuszkiem może bo jak się bardzo postaram, to będę, ale on nigdy nie będzie taki, bo nikt nie będzie taki jabłkowy jak ja. No, zgadza się. No, my musimy jak gdyby nauczyć się spojrzeć na naturę i zobaczyć, że wszystko jest w niej piękne i tak samo spojrzeć na ludzi i zobaczyć, że wszyscy z nas mają coś bardzo fajnego do wniesienia. I nie chcieć się porównywać, wiesz, baobabu z Tak, trawą, nie? tak, tak. Wiemy, że jeżeli jesteśmy w wyższym stanie świadomości, to trawa wygląda równie atrakcyjnie jak baobab. Mhm, Tak? mhm. Ponieważ to wszystko jest równie piękne, że ona niczym się właśnie wyróżnia się wszystkim, a równocześnie jest tej samej wysokiej wibracji. I to jest chyba to, że my się musimy nauczyć, jak gdyby wkładać te okulary wyższej świadomości. Ja ostatnio miałam na warsztatach doświadczenie, znaczy ja nie miałam doświadczenia, tylko jak gdyby też się czułam bardzo prowadzona w tym, że zadałam pytanie grupie, zanim przeszłam do następnego tematu, czy ktoś by się chciał podzielić jak gdyby swoim doświadczeniem mistycznym, czy takie ma. Mówię, wielu z nas o tym nie mówi, boi się o tym mówić, uważając, że są jacyś nienormalni albo cokolwiek innego. E, I odezwała się jedna dziewczyna, która opowiedziała nam swoją historię, która była tak wzruszająca i tak przepiękna. I to był w jej przypadku otwarcie się świadomości, jak grom z jasnego nieba, bez przygotowania, bez świadomego pracowania nad tym, po prostu wyższa siła chciała jej otworzyć coś. I mówi, że to było bardzo, bardzo piękne i bardzo, bardzo trudne doświadczenie. Ona była na granicy nieba i piekła równocześnie. Nieba, ponieważ czuła nieprawdopodobne połączenie ze wszystkim, a piekła na podstawie tego, że nikt jej nie rozumiał i rodzina chciała ją zawieźć do szpitala psychiatrycznego. Mhm. I mówi, ten kontrast był tak bolesny. Na szczęście udało się obyć bez leków i bez różnych rzeczy, i ten stan świadomości po prostu tak jak przyszedł nagle, tak odszedł nagle. Ale to jest też coś, czego musimy być świadomi, że takie rzeczy się wydarzają w takiej czy innej formie i będą się wydarzały coraz większej ilości ludzi. I to jest jak gdyby tym, co my robimy, tak czuję, to jest przygotowanie ludzi do tego, żeby akceptowali swoje doświadczenia i akceptowali doświadczenia swoich najbliższych, ponieważ jeżeli
jeżeli uznamy, że rzeczywiście jesteśmy w czasach, kiedy ta świadomość się coraz bardziej otwiera, no to się będzie otwierała. To tam nie ma żadnych, że tak powiem, regulaminów ani kodeksu, jak, jak to zrobić i jak to działać i jak się do tego przygotować. My po prostu musimy być otwarci i w pełni miłości do siebie, cokolwiek by się nam miało przydarzyć, i w pewnych miłości do wszystkich dookoła. Więc tak ja to widzę. Mhm, mhm. Tak, tak. Myślę, że to jest piękne podsumowanie naszej rozmowy. I rzeczywiście też mam takie wrażenie, że my tutaj jesteśmy też po to, żeby wprowadzać spokój, Mhm. bo zobacz, jak tutaj mocno też ta panika Mhm. jest gdzieś cały czas i nam sprzedawana, ale i przez to takie doświadczenia, o których mówisz, są później dewaluowane Mhm. i gdzieś tam wkładane w jakiś, nie Szufladkę. wiem, szufladkę na zasadzie choroba psychiczna czy jakiś epizod. Oczywiście jakby można tak to zakwalifikować, ale na zasadzie znowu, co ja z tym zrobię? Czy ja się tego przestraszę i pójdę tam i dam się, nie wiem, zamknąć czy faszerować jakimiś tabletkami, czy sobie to też ugruntuję, bo to też o to chodzi, tak? Że I oczywiście tu nie zintegruję. chodzi i zintegruję, bo tu też nie o to chodzi, żeby też tam teraz latać, tak? To, Nie, co nie, nie, mówisz, tym bardziej, że często to tak, dokładnie. no, Dokładnie. Mhm. żeby gdzieś to ucieleśniać, bo Tak, tylko to wtedy może stać się naszą mocą, a tak. No i a to nie. jest wtedy nieprawdopodobna moc, nie? To jest Mhm, moc tego, że naprawdę jest w nas siła mhm, ponadprzeciętna. mhm, Uśpiona, ale ona się może przebudzić w każdej chwili. I teraz, czy jesteśmy na tyle, uczymy się, przygotowujemy się do tego miejsca, do tego mhm, momentu, tak? To dla wielu z nas tym momentem może być moment śmierci, kiedy po prostu odejdziemy, ale jeżeli się zaczniemy do tego przygotowywać już teraz, mamy wtedy szansę świadomie odejść i rzeczywiście jak gdyby przyjąć to. Ale być może ten moment odrodzenia, śmierci i odrodzenia, jak często różnego rodzaju przebudzenia duchowe, mogą nastąpić w naszym życiu, tak? To może nastąpić jutro, pojutrze, za rok, nigdy nie wiemy kiedy. I to jest ta cała piękna tajemnica życia. I jak gdyby taki powrót do własnej mocy i do tego, że jesteśmy na nią otwarci, wówczas ona również ma szansę lepszej ekspresji, mhm, tak? Bo nie jest podszyta lękiem. mhm. Pięknie, bardzo mi było pięknie z Tobą porozmawiać i Mnie również. oczywiście gdzieś dotrzeć do Twoich słuchaczy i do Was wszystkich. I mam nadzieję, że ta rozmowa coś pięknego wniosła. Ja również. Bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Również. Zapraszam do komentarzy, lajkowania i subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę.